Witam. 2 kwiecień 2024 rok, godzina 0:15. Nasz bohater Merkury właśnie szykuje się do retrogradacji, a właściwie, jak nazywamy to w astrologii, wszedł. Tak to wygląda. Będzie w tej retrogradacji do 25 kwietnia, a więc już do czasu zodiakalnego byka, chociaż właściwie będzie bliżej jeszcze znaku barana i tego lunarnego oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, 25 kwiecień, godzina 14:53. Tak wygląda. Nasz Merkury jest oczywiście tutaj. Ale najważniejszą kwestią jest to, żeby powrócił do swojej pozycji, tej z 2 kwietnia. Czyli to jest dokładnie 13 maj, godzina 11:15 i wtedy powróci do swojej pozycji. Ja zaraz pokażę tę pozycję. Tutaj pierwszy jest, proszę zwrócić uwagę, 2 kwiecień, a tutaj mamy 13 maj i zaraz pokażę, jak to wygląda, bo to jest najważniejsze, żeby zobaczyć. O, tutaj. Proszę. Tak. Mamy tą samą pozycję. I teraz proszę zobaczyć. Teraz zwrócimy uwagę. O, tutaj trzeba będzie wysunąć, ale nie, tak zrobię, bo ta spod spodu i proszę zwrócić uwagę. 13 maj, tutaj jest na górze, a na dole mamy 2 kwiecień. Teraz tak, co to oznacza? Merkury, ogólnie rzecz biorąc, jest układem nerwowym kosmosu. Tak by można było najprościej powiedzieć. Układem informacji. Całkowitej informacji. Wszelkiej. Czy na migi, czy mowy, czy to, co widzimy, czyli medialne. Kiedy wchodzi w retrogradację, akurat w znaku barana, on jakby cofa się, bo retrograduje, czyli wchodzi w zupełnie inny układ. To oznacza, że on ma działanie na zasadzie przeglądu tego, czego nie było. W dodatku jeszcze jesteśmy w lunarnych rybach, w solarnym baranie i teraz co jest ważniejsze? To jest sprawa taka troszeczkę indywidualna, dlatego że niektórzy podlegają różnym historiom życia. Czyli ja nie chcę tutaj wymieniać, bo to nie szkółka, ale tak mniej więcej powiem tak. Niektórzy żyją na tranzytach, drudzy żyją na progresjach. I to jest bardzo charakterystyczne i w tym momencie tutaj podlegają różnym reżimom. Także radzę po prostu każdemu obserwować siebie, bo tak jest łatwiej, co się w tym momencie retrogradacji dzieje. W retrogradacji to, co nie pozwalamy, czego nie pozwalamy? Nie pozwalamy podpisywać umów. Nie pozwalamy zrobić zakupów. Jeżeli kupujemy coś w retrogradacji, to lepiej poczekać, kiedy ta retrogradacja minie, dlatego że to używają handlowcy. Wtedy są promocje. Jeżeli są promocje, to są promocje tego, co nie poszło. Nie wiem, czy rozumiemy się. Jakiś towar nie idzie, na przykład samochody nie idą. I robimy promocję. Jakąś, na przykład w założeniu obniżamy o 50 000 samochody, te, które kosztują tam około 300.
Czy nam się to opłaca? Znaczy firmie? Bardzo. Bo ludzie uważają, że dostaną ten samochód i te 50 tysięcy. Tylko zrozumcie jeszcze jedno, że w tym momencie my, klienci, łapiemy się na 50 tysięcy, kupujemy ten samochód, przypuśćmy za 250 tysięcy, a w momencie, kiedy przyjdzie nam eksploatować ten samochód, to on się zaczyna psuć. I każda część, czy ta wymiana mniej więcej kosztuje około 25. Więc 2 wymiany już naprawią ten bilans. Nie wiem, czy rozumiemy się, o co chodzi. To jest mniej więcej na tej zasadzie. Jeżeli patrzymy na sprzęt, na przykład jakiś taki domowy, na przykład wiertarki, że możemy oddać wiertarkę, bo wiertarkę dostaniemy nową. Zgoda, ale ta wiertarka tyle nie kosztuje. Ta wiertarka nic nie kosztuje. W rzeczywistości kosztuje, przypuśćmy, że kupujemy tą wiertarkę za 150 zł, a ta wiertarka w rzeczywistości kosztuje około 20 zł. Ktoś powie, proszę pana, to jest niemożliwe. No to przypomnę, ile koszula kosztowała w latach 60., 70., kosztowała dokładnie 130 zł. A ile dolar stał? 100, 110, a bon kosztował 90, 95. Jeżeli ktoś pamięta, bony PKO. I to jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Jeżeli my kupujemy coś gdzieś tam w Chinach, czy w Indiach, czy jeszcze gdzieś, ta rzecz po prostu niewiarygodnie. Tak, samochód ten, który kosztuje 300, przypuśćmy tysięcy, on kosztuje gdzieś około 30-40 tysięcy. Taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość, ponieważ to robią maszyny. To już nie robi, tam człowieka nie ma. I to jest ta retrogradacja. Na tej retrogradacji kolosalne pieniądze się zarabia. Kolosalne. To jest, jeżeli mówimy o biznesie. Jeżeli teraz my w domu utrzymamy na przykład ten towar zakupiony i przeniesiemy go do czasu tego, kiedy kończy się retrogradacja, a jeszcze lepiej, kiedy wróci na swoją pozycję, wtedy ten sprzęt, nie wiem dlaczego, nie umie odpowiedzieć, na czym to polega, czy na organizacji kosmosu. On się może zepsuć. Oczywiście, że on się może zepsuć, tak jak mnie się zepsuł układ taki sterowniczy i dostałem nowy układ, który chodzi już ponad 15 lat. Pierwszy się zepsuł, ale ja go świadomie kupiłem. Dlatego, że chciałem go sprawdzić, czy on wytrzyma. I on wytrzymał, ale nie wytrzymał tego napięcia, które ja mu stworzyłem. Czyli dokładnie nigdzie w instrukcji nie było, że go mam trzymać 3 dni pod prądem. I 3 dni go trzymałem pod prądem przy komputerze i on się po prostu wyeksploatował. Dokładnie miał wady. Miał wady, tak, co się nazywa też w elektronice wygrzaniem. Teraz, jeżeli nie podpisujemy umów, jeżeli przetrzymamy, to wszystko jest w porządku. To jest tak dla nas ku świadomości i tutaj akurat nauczyłem tych, którzy pracują w korporacji, jak to zrobić, żeby zrobić biznes. Robi się ten biznes, trzeba kombinować, właśnie też mnie martwią niektóre rzeczy, tak jak chociażby ten strajk rolników, chociaż z jednej strony dobrze, że robią w retrogradacji, bo mogą sięgnąć do poprzednich świadomości, poprzednich sytuacji. Teraz jeszcze jedna rzecz, że robią 10, czyli już jest będą w czystym baranie. W czystym baranie, bo od 8 zaczyna się baran. Także tutaj historia jest bardzo dobra. Retrogradacja, czyli wciągnięcie tego wszystkiego, co jest złem, a jednocześnie dobrem dla rolników, chociażby używanie nawozów sztucznych, czy gdzie my właściwie od dawna bardzo mało używamy. Ja wiem o tym, ponieważ są bardzo drogie, a niektóre musimy. Teraz zwróćcie uwagę, że wchodzi ten droższy prąd, to wszystko, to też jest retrogradacja i to jest cwane podejście do tego punktu i zwróćmy uwagę jeszcze kilka rzeczy, które musimy, chociażby ten VAT na żywność, tak? To jest bardzo istotne.
I teraz to wszystko retrogradacji, czyli retrogradacja wróci do tamtych czasów, czyli za chwilę będzie, no, po jakimś czasie mogą wystąpić bardzo dziwne rzeczy. Teraz pomyślmy o jednej rzeczy, ja tak ciągle masło maślane. Jak to wytłumaczyć? Pomyślmy o jednej rzeczy, która jest najważniejsza. Co retrogradacja nam w rzeczywistości, klientom, czy nam wszystkim daje? Daje to, że możemy zanalizować cały projekt, który jest. Przeanalizować wszystko to, co było, a nie zostało zrealizowane. To jest wstrzymanie wszystkich sytuacji, które te sytuacje pozwolą nam na przeanalizowanie jeszcze raz. Nic się nie stanie, jak nie będą. Teraz wszystkie sytuacje, które nas teraz podczas tej retrogradacji spotkają, one mają zasięg jakby wsteczny i możemy je pertraktować. Niektórych rzeczy nie możemy pertraktować, a tutaj możemy pertraktować ze względu na retrogradację, czyli powtórzyć. Obojętnie nawet te rzeczy, które nigdy są nie do pertraktacji. Chociażby jakieś tam sytuacje z urzędami, czy z prawem, czy z jakimiś zasadami, czy na przykład z bankami. To wszystko, co się dzieje w tej chwili, to co się wszystko dzieje nawet w przestrzeni, jest wszystko, powiedzmy, na glinianych nogach. Tak to by można było. To wszystko będzie nadal jeszcze raz pertraktowane. Moment ten możemy wykorzystać w bardzo prosty sposób. Świadomie, kiedy wiemy, że coś wraca do historii, możemy przejrzeć, jak wyglądało i zbudować na nowo. Merkury jest informacją czy układem tym nerwowym. Jeżeli chodzi o medycynę, według pewnych zasad na retrogradacji są bardzo złe wyniki. Na ogół są złe, co jest bardzo dobrą rzeczą, dlatego że te złe wyniki mówią o naszej kondycji zdrowotnej, która będzie w przyszłości. I możemy się zabezpieczyć na przyszłość. Także ja zawsze radzę w momencie, kiedy jest retrogradacja, iść do, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli mamy wybrać, to ktoś mówi, ojejku, nie. Jak to nie? Najlepiej wtedy, ponieważ nasza kondycja organizmu jest bardzo słaba. Jeszcze tym bardziej, kiedy jesteśmy przed chociażby nowiem, tak w tej chwili. Ten nów, który jest, pobudza nas do działania. Pełnia jest zupełnie czym innym, jest wzniesieniem, czyli bardziej intelektualna, czyli bardziej podobna do właśnie retrogradacji Merkurego. Ona pokazuje to wszystko. W dodatku jesteśmy w znaku barana, w tej chwili tym solarnym, gdzie działa, ale dopiero od 8, kiedy będzie ten nów, dopiero wówczas się pokaże. Ale musimy poczekać jeszcze, ponieważ ta retrogradacja jest do tego, ja już tutaj do tego 13 maja. Ktoś powie, o Boże, jak to długo. Życie trwa dużo dłużej, a jeżeli patrzymy, zaraz też będzie następna retrogradacja, a jest to pierwsza retrogradacja w tym roku lunarnym i solarnym, jeżeli patrzymy od momentu 20 marca. Także tutaj proszę zwrócić na to uwagę. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna w tym wszystkim. Planety mają swoje zadania. Planety mają swoje historie. Planety są, i proszę zwrócić uwagę, jaka jest centralizacja tych wszystkich planet. Tutaj wokół, idąc w rybach, tutaj zaczyna się właściwie od koziorożca, wodnika, tutaj
rybach, potem baranie i byku. To jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie planety idą w jedną, kondensują się i wszystkie problemy w tej chwili są rozważane na poziomie kosmosu. Czyli kosmos daje szansę odnowienia tego, co było. To jest dosyć znowuż bardzo istotne, bo wszystkie błędy, które zostały wypełnione do tej pory, były tam przez ileś lat robione, one w tej chwili wypływają, one w tej chwili się rehabilitują, one w tej chwili, oczywiście, że są tacy, którzy kombinują dziwne rzeczy, ale to nie jest istotne. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że kosmos ujawnia pewne historie, które są dokładnie ukrywane, czy skrywane, czy nagle robią się jakby priorytetem. Te priorytety wszystkie, które były omawiane, nawet 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy miesiąc, czy 3 miesiące, w tej chwili wszystko w tym czasie mało, że zostanie zawieszone, bo one mogą być też zawieszone i dopiero po tym tutaj maju, a właściwie już po 25, bo niektórzy zaczną, ci, którzy tam czytają, a nie za bardzo pojmują, więc po 25 kwietnia już mogą ruszyć, co jest dla mnie troszeczkę nie to, że śmieszne, tylko po co coś ruszać, jak i tak z tego będą nici. I nic więcej nie będzie. Jeżeli coś chcemy zrobić porządnie, to musimy poczekać do 13 maja, czyli do maja. Konkretnie po 13 maja, tu mamy 11:15, kiedy wchodzi ale to jest płynna wiadomość. Zawsze mamy różne miejsca i różne świadomość Merkurego jest najważniejszą rzeczą, jaka jest, ponieważ ta planeta jest bardzo małą planetą, ale ona jest najbliżej Słońca i ona od pewnego czasu ma duży wpływ na nas. Zresztą zawsze miała bardzo duży wpływ, ale ma duży wpływ, ponieważ ona nas broni przed tymi zamachami Słońca. Słońce w tej chwili jest bardzo aktywne. Te flary wszystkie, które się wydobywają ze Słońca, Merkury przejmuje, powiększa swoją masę i powiększa swoje znaczenie. To jest już astronomia, ale w pewnym momencie też rozpoczęło się jakby mocniejsze działanie Merkurego, dlatego też bardzo często zauważamy, że inaczej postępujemy podprogowo, czyli psychicznie. Inaczej spostrzegamy pewne elementy naszego życia. Czasami stajemy się bardziej obojętni, a czasami bardziej wrażliwi. To jest uzależnione jeszcze od wielu, wielu rzeczy, między innymi od naszego kochanego Marsa, który teraz króluje, ponieważ tam jest ten Deimos Phobos i one uruchamiają także naszego Merkurego. I Merkury staje się taką planetą troszeczkę obojętności. To, co w tej chwili mamy takie podejście, że wszystko nam wolno, co jest wielkim błędem, ponieważ teraz ten nów będzie bardzo restrykcyjny. Od tego nowiu będzie bardzo restrykcyjnie podchodzić, ale ten Merkury będzie zagłuszał leciutko właśnie te sytuacje. To jest najciekawsze, że Merkury będzie po prostu jakby sytuacyjnie inaczej ustawiał naszą świadomość. Czyli jak mamy reszkę i orła, tak? Ale co można zrobić najlepiej? Postawić nasz tort. Dlaczego? Dlatego, że możemy więcej zmieścić. Jak ułożymy planety w ten sposób,
przypuśćmy na podłodze, to, ale cwanie jest, kiedy postawimy je na sztorc, będziemy bogatsi, bo będziemy mieć więcej. I właśnie to jest to postawienie w pewnym momencie, wybranie, ponieważ wtedy mamy łatwiejsze skomasowanie siły, tak jak magnesy byśmy dokładali, tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak i wtedy otrzymujemy lepszą energię, dlatego też warto znaleźć się w swojej świadomości po to, żeby ją przeanalizować i zobaczyć, gdzie są te punkty, które warto w tej chwili przygotować do działania, ponieważ naprawdę jest bardzo dobry okres, ponieważ właśnie rozpoczyna się baran, ten solarny, a lunarny jest, tylko on ma tą, teraz do 8 ma tą charakterystykę typowych ryb, więc tej ofiary troszeczkę. Ale pamiętajmy o tym, że zawsze Merkury ma charakterystykę lekko uraniczną, więc wolnościową i dlatego nam się wydaje, że możemy zdobyć cały świat. Tak jest, ale tylko wtedy, kiedy postępujemy zgodnie z kosmosem i zgodnie z rzeczywistością. Dlatego niektórzy wybiegają bardzo daleko i chcą nas uszczęśliwić, ale tylko wyłącznie kłopotami. Pozbądźmy się kłopotów i pozbądźmy się tych złotoustych, bo te złotouste zapowiedzi i opowieści są nic nie warte. A w tej chwili jesteśmy przed wyborami i te wybory, które teraz mamy, które są naszymi wewnętrznymi i tymi planetarnymi, one się urzeczywistniają w naszej karierze życia, a kariera życia jest to po prostu być albo nie być. To jest najprostsza metoda i najprostsza realizacja. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie związane z Merkurem, ale przede wszystkim z jedną rzeczą, która jest. Ja Merkurego zawsze, jeżeli patrzymy pod względem religijnym, ustawiam jako świętego Antoniego i jeżeli możecie, to dlaczego nie? Poproście jego. A on lubi many. I many. Tak jak Liza Minnelli śpiewała w kabarecie, tak? Many. Ale tak jest, że jak możecie, to wspomóżcie przede wszystkim myślą, psychicznie i w realiach, ponieważ żebyśmy nie stali się biedniejsi w dążeniach naszych. No cóż, zawierzmy to świętemu Antoniemu. Do zobaczenia.